Mogę się założyć, że pytając kierowców o auta marki SsangYong, ogromna większość z nich zacznie kręcić nosem, mając w głowie wizerunek marki budowany przez takie modele jak Rodius czy Action. Po teście modelu Musso będę się kłócił z każdym, kto tak myśli. Do konkretów przejdziemy za chwilę, a tymczasem nacieszmy oczy kilkoma ujęciami. Nie spodziewałem się wiele po teście SsangYonga Musso. Zresztą każdy test pick-upa kojarzy się raczej z jednym. To jest przeciętnym komfortem, ciężkim prowadzeniem czy znikomą zwinnością. Już po pierwszym kontakcie okazało się, że SsangYong Musso zaskakiwał pozytywnie na każdym kroku. Po pierwsze konfiguracja, rewelacyjna. Oliwkowo-zielony kolor, chromowane felgi, srebrne, matowe wstawki, surowe, bojowe kształty i liczne nakładki z tworzywa sztucznego. Trudno o lepsze zestawienie. Z tyłu wita nas oczywiście skrzynia ładunkowa o pojemności 1011 litrów. Jej wymiary to 1300 mm długości, 1570 mm szerokości i 570 mm wysokości. W odmianie Grand miejsca jest nieco więcej, ale jeśli ktoś nie potrzebuje auta typowo do pracy, wersja krótsza zapewni nieco lepszą zwrotność. Niektórzy mogą narzekać, że roleta jest ręczna i trzeba się namachać, aby ją zamknąć, ale im mniej elementów do zepsucia, tym lepiej. Poza tym jest to dodatek opcjonalny, więc zawsze można go nie wybierać i po zakupie zamontować coś aftermarketowego. Zerknijmy na tył, a tam znajdziemy składaną kanapę. Nie wiem, jak często będziemy z tego korzystać, bo naturalnie nie ma przejścia do skrzyni ładunkowej, ale jeśli ktoś chce przewieźć coś większego, to rozwiązanie może mieć sens. No dobrze, teraz dookoła auta i wsiadamy na tył. W ogóle zwróćcie uwagę na kolor tapicerki. Moim zdaniem jest rewelacyjny i świetnie pasuje do charakteru auta. Miejsca z tyłu niemal jak w SUV-ie, choć przestrzeń pod fotelem przednim nie rozpieszcza. Pozycja jest również dość pionowa i mamy wrażenie, że siedzimy bardzo wysoko, ale to kolejna cecha pick-upów. Z tyłu znajdziemy nawiewy, kieszenie w fotelach, jest także obszerny podłokietnik z uchwytami na kubki. Uchwyty Isofix nie są zbyt wygodne, jeśli chodzi o dostęp, ale poza tym naprawdę trudno na cokolwiek narzekać. Są uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie, a jakość materiałów jest całkiem znośna. Skorupa jest twarda, ale podłokietniki mają przyzwoitą grubość pianki. W tej wersji mamy nawet grzane, skrajne miejsca kanapy. Kto by się spodziewał po pick-upie od SsangYonga, prawda?
No dobrze, kanapa za nami, wskakujmy zatem za kierownicę. Po raz kolejny zwracam uwagę na konfigurację i samo pierwsze wrażenie, które przywodzi na myśl raczej SUV-a średniej klasy niż pick-upa. Uruchamiamy auto i zaczynamy oglądanie, a jest na czym zawiesić oko. Już na wstępie dobre wrażenie robi wyświetlacz przed kierowcą, czytelny, z ładnymi grafikami i animacjami. System info rozrywki uruchamia się bardzo długo, ale jak już się rozpędzi, to działa dość dobrze. Dajmy mu chwilę i lećmy dalej. Ilość połyskującego czarnego plastiku wydaje się rozsądna, ale w kilku miejscach obecność tego materiału denerwowała. Na przykład ramki nawiewu zostały wizualnie przedłużone na niemal całą szerokość deski rozdzielczej i wykończone właśnie tym materiałem, co w słoneczny dzień generowało mnóstwo odbić i refleksów. Niżej mamy dotykowy panel klimatyzacji, porty USB-C, gniazdo zapalniczki i niewielką półkę na smartfona. Niestety ten element jest nieprzemyślany i większe urządzenia się tam nie zmieszczą. Jest też niewielkie pokrętło wyboru trybów pracy napędu, chwyty na kubki i głęboki schowek w podłokietniku. Schowek przed pasażerem również jest pojemny, ale w obu przypadkach przydałoby się wyłożenie jakimś miękkim materiałem. System się obudził, więc zerknijmy, jak wygląda jego układ. Od razu na myśl przychodzi mi system nowych i odświeżonych modeli Toyoty. Niezbyt wyszukany i bogaty w opcje, ale wystarczająco prosty w obsłudze. Mógłby działać trochę szybciej, ale to nie jest rozwiązanie dla miłośników gadżetów. W sumie inżynierowie mogli popracować nad działaniem systemu, niż tracić czas na kilka różnych układów wirtualnych zegarów. Wystarczyłby jeden. Jest wybór, ale w zasadzie to po co? Cała reszta, pomijając odrobinę za dużo połyskującej czerni, zasługuje na same pochwały. Spójrzcie na przykład na zestaw kamer 360 stopni. Wygląda to naprawdę nieźle i przydaje się podczas jazdy w terenie lub lawirowania po ciasnych parkingach. Ustawień i kombinacji układu obrazu jest mnóstwo. Niektóre modele z segmentu premium nie mają takiego bajeru. Jeszcze rzut oka na jakość materiałów. Z przodu mamy taki sam układ jak z tyłu, czyli na górze twardo i solidnie, pod ręką trochę pianki dla komfortu. Jakość spasowania bardzo dobra. Czasami coś zatrzeszczy, ale w pick-upie to dopuszczalne. Jeszcze rzut oka na wnętrze i przechodzimy do silnika. Pod maską Sankyonga Musso pracuje wysokoprężny silnik 2.2 EXDI o mocy 202 koni mechanicznych i momencie obrotowym 441 Nm. Takie parametry potrafią dość szybko i sprawnie zerwać przyczepność tylnej osi, gdy poruszamy się w domyślnym trybie 2H. Nie jest to oczywiście auto sportowe, ale przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę w nieco ponad 11 sekund jest wynikiem przyzwoitym. W porządku, zamykamy maskę i ruszamy w trasy testowe, gdzie sprawdzimy spalanie w różnych warunkach drogowych. Zaczynamy od około 10 km po mieście. Pomówmy jeszcze co nieco o charakterze tego auta i o tym, jakie sprawia wrażenie. Gdy jakiś czas temu, w okolicach 2018 roku po premierze Musso, jeździłem tym modelem, byłem lekko rozczarowany. Sankyong zamontował wówczas bardzo sztywne tylne sprężyny, aby osiągnąć wyjątkową, dopuszczalną masę całkowitą, co spowodowało pewne nieprzewidywalne zachowanie na wyboistych drogach, zwłaszcza podczas pokonywania zakrętów. Jednak od tego czasu wprowadzono zmiany i nastąpiła poprawa. Sankyong może twierdzić, że Musso bardziej przypomina SUV-a niż tradycyjnego pick-upa, ale to wymaga zastrzeżenia. Jego własny SUV o najwyższej specyfikacji, czyli Rexton, wykorzystuje oldschoolową konstrukcję ramy drabinowej, podobnie jak testowany pick-up.
To właśnie do tego modelu należy porównywać wrażenia z jazdy Musso, a nie do nowoczesnych i zdecydowanie bardziej cywilizowanych modeli pokroju Nissana X-Trail czy Skody Kodiaq. Ale czy to oznacza, że jest źle? Nic z tych rzeczy. Ponownie, nie spodziewałem się po Musso zbyt wiele, dlatego też bardzo pozytywnie się zaskoczyłem. Wielowarstwowe uszczelki drzwi i uszczelka na całym obwodzie maski sprawiają, że hałas 2,2-litrowego diesla jest tłumiony w mieście. W ogóle silnik i napęd jest zaskakująco dynamiczny. Nie jest to auto sportowe, ale sprawności nie brakuje w żadnych warunkach. Musso chętnie się napędza, a automatyczna przekładnia dość sprawnie wybiera biegi. Naprawdę, momentami miałem wrażenie, że jadę zwykłym SUV-em. Zależne od prędkości wspomaganie kierownicy i hamulce, które są płynne w użyciu, tarcze na wszystkich kołach, w przeciwieństwie do niektórych rywali z bębnami na tylnej osi, sprawiają, że jest to bardzo lekki pick-up do jazdy w warunkach miejskich i jest o wiele bardziej stabilny podczas hamowania awaryjnego bez obciążenia niż niektórzy konkurenci. Zawieszenie jest w stanie poradzić sobie z takimi problemami jak studzienki czy progi zwalniające, choć jak w przypadku większości pick-upów na nierównych nawierzchniach przy wyższych prędkościach jest nerwowo. Jadąc wiejskimi trasami pasażerowie prawdopodobnie docenią bardziej spokojne tempo niż pozwalają na to osiągi, ponieważ jest dużo przechyłów nadwozia, które wymagają czasu, aby ustabilizować się w sekwencjach zakrętów. Największe wyzwanie pojawia się, gdy tylne zawieszenie napotka większe poprzeczne nierówności, np. progi zwalniające. Jest na tyle sztywno, że gdy tylne koła zjeżdżają z przeszkody, robi się dość brutalnie. Cóż, nie udało się zniwelować wszystkich cech charakterystycznych pick-upa, ale coś za coś. Spójrzmy teraz na spalanie. Po około 10 km po mieście jest to średnio 12 litrów na 100 km. A teraz około 10 km poza miastem. Pomówmy tymczasem o cenach. Do testu dostałem wersję krótką, a w ofercie jest również dłuższa Grand Musso w odmianie wyposażenia Wild i z jedynym dostępnym dla tego modelu silnikiem 2.2 EXDI. Bazowa wersja Adventure z tym silnikiem i manualną skrzynią biegów kosztuje obecnie 157 900 zł, natomiast odmiana Adventure Plus 170 900 zł. Za odmianę z automatyczną skrzynią biegów zapłacimy odpowiednio 164 900 i 177 900 zł, a topowa, testowana przeze mnie wersja Wild kosztuje 192 900 zł. Sprawdźmy spalanie. Po około 10 km drogami podmiejskimi średnie spalanie to 8,1 litra na 100 km. A teraz 10 km drogą ekspresową. Wracając do cen, wybierając topową wersję wciąż nie przekraczamy granicy 200 000 zł, ale wystarczy kilka dodatków, aby to osiągnąć. Do odmiany Wild dokupimy lakier metalizowany za 2900 zł, czarną podsufitkę za 500 zł, skórzaną tapicerkę w kolorze khaki za 2500 zł oraz szyberdach również za 2500 zł. No dobrze, czas na podsumowanie. Ostatnio jeździłem wieloma pick-upami, przyznam, że Sankyong Musso zostawił po sobie najprzyjemniejsze wrażenie. Po tym modelu teoretycznie nie spodziewamy się zbyt wiele, a dostajemy więcej niż u konkurencji. Ładna stylistyka, niezłe wykończenie, dynamiczny silnik i sprawne napędy, a do tego sporo dodatków i zaskakująco bogate wyposażenie. Widać, Sankyong zaczął gonić konkurencję i jest w tym zadaniu bardzo wytrwały. Oby tak dalej. Na koniec jeszcze sprawdźmy spalanie na drodze ekspresowej. Po około 10 km jest to średnio 7,4 litra na 100 km. Bardzo dziękuję za oglądanie, a tych, którzy dotrwali do końca, zachęcam do subskrybowania. Do następnego.